Wracając po kolejnej przerwie, w okrojonym składzie, gdyż opuścił nas nawiedzony tatę, tym razem oddamy głos, zaskoczenie, Zuzi, która postanowiła upokorzyć nas. Proszę bardzo, Zuza. Myślałam sobie, że jak zejdzie na temat matur, to będziesz nas przepytywał i obnażał braki. To się zdarza. Za to już ma 2 wyroki. Przy każdej maturze. Braki Nie naszej mogę wiedzy, stać co pod czyli liceum. stało się, przynajmniej w moim wypadku udało. Dlatego stwierdziłam, że się przygotuję. I znalazłam taką książkę Człowiek i przyroda, która wydała mi się na tyle freakowym W którym roku wydana? w 1980. Słucham. Wydaje mi się na tyle freakowa, że jest to publikacja, która ci się spodoba, ale są tam poza faktami, z których można się wiedzieć coś o kosmosie, właśnie o przyrodzie, o człowieku. To także jest taka część, że ciekawostki, czy wiecie, że no i jako, że tutaj zawsze jako zły ojciec no, zaskakujesz różnymi ciekawymi rzeczami, to pomyślałam, że możemy przypytać Ciebie i na przykład powiedz mi, uwaga, czy kamienie żyją? Tak. Bo widziałeś teraz, to już się nie liczy. Nie, gdyby nie żyłeś, to zadałabyś pytania. To jest dość proste, nie? Tak, a czy wiesz, czym są te kamienie? Bo to nie są prawdziwe kamienie. O nie! Nie są prawdziwe kamienie. Cóż za zaskoczenie. Strzelam, że to pochodzi o te z Afryki. Takie. A widzę minę, jest trafienie. A podobno nie ściąga? Nie powiedziałem, że nie ściągam, na maturze ściągam. To jest matura, odcinek o maturze, więc wyobraź sobie, że jesteś na maturze, tutaj jest stół zasłany. Ty nie wymawiasz E, czy serio to słodkie? Ja pytam właśnie, bo zanim były pytania, no to jejku, no strzelam, że dobra, całkowicie nie podglądając, wiem, że Afryka to akurat podejrzewam, ale obstawiałbym, że to tereny pustynne, roślina, która przy dużym niedoborze wody musi przejść w stan uśpienia, jakiejś hibernacji i budzi się, gdy poleje się ją wodą. Widziałem takie rzeczy, jako że i na zdjęciach, i na filmach, bo czytałem sporo takich specyficznych książek, że są na przykład rośliny, które się zwijają, przypominają kamień, a następnie po zetknięciu się z wodą w momencie się dobrze, rozkładają. dobrze, To będą jakieś tak. kłącza, byliny, coś takiego, dobrze No i trafiłem? są drzewa, nie? Które kamienieją, zdaje się. O, masz właśnie, też takie drzewo miałem nawet mieć, to się nazywa drzewo słoniowe, o ile się nie mylę. No, że ono z zewnątrz. Szczególnie interesującym przypadkiem według autorów jest przypołudnik okienkowy, który rośnie niemal zupełnie zagrzebany w piasku. No i co pani profesor? No, Zatkało bardzo dobrze, kakao? bardzo dobrze. Punkt zostaje przyznany. Mhm. Tutaj będzie dobre. No, jak będzie poziom utrzymany. Tylko chwila. Ja tu chipsy, nie wiem, mama, jestem już głodny. Moment. Jakie są najstarsze rośliny świata? Bo Ale żeby to było pytanie? utarło się mylne przekonanie, że są nimi sekwoje, najstarsze rośliny świata. No, paprocie. Pierwsze chyba nasiądane, no paprocie były. A bym powiedział, że glony. Nie, ale nie, rośliną. Jest rośliną. Teraz już nie. Nie, Nie, bo nie. Już nie, już wywaliłem. Wywaliłem. Stary. Wywaliłem. Nie, już nie, są już wywalone. Proszę bardzo. Niestety żaden z Was nie ma racji, bo nie są to ani glony, ani paprocie. Są to sosny, przynajmniej według wiedzy z lat 80. Na płaskowyżu Kaibab rośnie las sosen. Sosny, tak? Tak, sosna Ale to, że są- oścista. No po prostu że są Pinus stare, tu o to chodzi. Aristata. To pytanie źle zadałaś pytanie. Nieprawda, bardzo dobrze zadałam pytanie. Przypominam, że to Ty odpowiadasz. Więc No, ja jestem nieco, tu ale- in charge. Widzisz, były uważane za takson w początkowej systematyce akurat. No ale dobrze, no, czyli co? Czyli co to jest? Sosna, Sosny, tak? sosny kurde, ościste. Świetne pytanie. Moment, bo muszę zatrzymać na chwilę. Muszę znaleźć, gdzie mam... Nie Mikołaj, co u Ciebie? Opowiadaj póki no, to nie jest egzamin, żeby było wiadomo, że jesteś z nami. lipa straszna.
Ciebie też tak odpytywali? Czy kiełbasa to owoc? Ale może odpowiedzieć mi. Czy kiełbasa to owoc? No to już przerabialiśmy, bo mówiliśmy, że banany to jest kiełbasa, skoro robi się je na grillu. No, Uwaga, w lasach Ugandy występują drzewa, których owoce przypominają kiełbasy. a to przypominają, a to wiesz, no jak ktoś zwiesi kiełbasę z drzewa, to nie jestem pewien, czy to jest poprawna odpowiedź, wiesz? Dobrze, to powiedz jak, tutaj pytanie do Ciebie jako niedoszłego pszczelarza, jak Nie doszło, bo nie, no. To jest różnica między pszczelarzem a pszczelnikiem ostatnio. Więc mógłbym być pszczelnikiem, ale pewnie to pytanie obnaży moje braki wiedzy, więc słucham Cię. jak pszczoły pomogły egipskim historykom? Wiesz co, no to akurat dałbym radę odpowiedzieć. No już to teraz dawaj. czas temu. Czy to będzie wychodziło od miodu, czy będzie wychodziło od pyłku, czy od tego, kiedy przeszły konkretne pszczoły? Od miodu. Od miodu, no to jest kilka możliwości. Zakładam, że będzie chodziło o to, że na przykład z Izraelitami przeszedł konkretny miód z punktu A do punktu B, co powoduje, że możemy po nim określić, w jakim czasie kto tam był. Lub jest jeszcze druga opcja, którą mógłbym teraz obstawiać, czyli była taka tradycja przewożenia zwłok w miodzie i bym strzelał, że to jest możliwe, że na przykład kogo przewieziono w którymś miodzie gdzieś tam i był to miód na przykład, tutaj totalny strzał, bo tam akurat nie będzie tego podziału, ale był to miód lipowy i stąd po zawartości pyłku mogli określić bla bla bla. To jest taki strzał. Znaczy w dobrą stronę poszedłeś, ponieważ jakby teraz ta flora Egiptu jakby wygląda zupełnie inaczej i też nie zachowały się rośliny, które rosły przed setkami czy tysiącami lat, to właśnie zachowane plastry miodu w grobowcu jednego z faraonów pozwoliły właśnie określić, co rosło w okresie, kiedy faraon kośnął. Słodka mogiła. Tylko przypominam, że po tym czasie ten miód już traci większość sensownych wartości odżywczych, jest po prostu cukrem. Nie szkodzi, ja też chcę do grobu miód. Dostaniesz. Może być przyszły czwartek, bo ja tak nie mam ograniczony czas, wiesz. jakby co. Może być przyszły czwartek. Nie ma problemu. No Zuziu. Co ma wspólnego radziecki górnik z mamuciątkiem? Wiesz co, no wiem, że w Rosji Radzieckiej wówczas odkryto kamienia, bo nie skamieniałość mamuta. Kiedyś odkryto na pewno jednego zamrożonego, ale to już było po upadku Związku Radzieckiego, więc skoro cały mamut był po upadku związku, to zakładam, że któryś z górników kopiąc odkrył po prostu szkielet mamuta. To będzie taki tok rozumowania. Zostało zachowane w doskonałym stanie Psy ciało je zjadły. młodziutkiego mamuta. No Psy go zjadły tak, no niestety ale to- podczas przewożenia pociągiem. właśnie. No mówię, no bo nie pamiętam lat. Wiem, że jeden był zamrożony cały, nie? To co później były te pogłoski, że będą z niego korzystali, tak, ale to już takie było nie w są. czasach Rosji Radzieckiej, więc tu zakładam, że tu tak wykopał, no i tyle. Świetnie zachowane szczątki. Dokładnie. Ile przedmiotów zdaje teraz maturę? Bo chciałbym wiedzieć, nie? Przyroda i człowiek. Biście się na maturze. Co prostuje się natrafiwszy na Banany, wilgotne Anicza to podłoże? pytanie dalej miało, tak? Co prostuje się co? Co prostuje się natrafiwszy na wilgotne podłoże? Znaczy, to jest książka z lat 80., bo gdy była dzisiaj, to bym strzelał, że włosy naszych pięknych badaczy, nie? To ja ci powiem co. Na przykład człowiek spadający z 10 piętra na mokry beton będzie sztywny. Nie? Więc No nie, co prostuje się... Co muszę się skupić na tym? Jeszcze nie może, co prostuje się... Podpowiedź, uwaga, skojarz z warszawską konkurencją Nazaretanek. Ty, ale poważnie ci mówię, ja teraz nie pamiętam pytania autentycznie, bo się nie Co skupiłem, bo prostuje sobie pisałem, się- kiedy wypikować. Co prostuje się natrafiwszy na wilgotne podłoże? Dobra, to skoro jest podpowiedź, konkurencja Nazaretanek, to te drugie... Elżbietę! Zmartwychwstanki. Nie wiem. W Warszawie są dwie szkoły dla dziewcząt i bardzo się nienawidzą. no. Nazaretanki właśnie, zmartwychwstanki. Co się prostuje, nie wiem, zwłoki? Bo Nie, bo- Róża Jerychońska, zwana też Różą Ale Zmartwychwstańczą. no to ja przepraszam, nie zrozumiałem pytania, bo ja myślałem, że co ja kopiąc prostuję, a nie, że wykopałem i samo się coś prostuje. To ja tego nie zrozumiałem. To widzisz, to punkt dla ciebie, przyznaję. Tu oddaję punkt. No nie wiedziałem. No to już więcej pytań nie mam. Ojej. Ale
ponieważ maj to też jest, tego zapomniałam Ci wysłać, ale maj to jest także okres, kiedy jeździ się na pierwsze zielone szkoły. Teraz jak już tak wiemy przez to, że nauczyciele stwierdzili, że nie będą więcej pracować za frajer i być niewolnikami, to już dzieci jeżdżą na zielone szkoły, ale może wy macie jakieś przygody, kiedy pojechaliście na pierwszą zieloną szkołę i dokąd? A to jest więcej niż jedna? No, była jedna zielona szkoła, pamiętam w 3. klasie zawsze na koniec się jechało No, nie ma. na zieloną więcej. szkołę, 3 A nie tygodnie jeździcie było. co roku? Nie, bo my Ja. jesteśmy normalni, my się musimy uczyć, to jest Nie, Śląsk. myśmy się Ty uczyli. idziesz później do pracy, to nie tak. jest. No, jesteśmy wykuci w ogniu lat 90. i to były twarde zasady. Jest jedna zielona szkoła to i gdzie kilogram byliście? grochu na kwartał. No to jest, ja nie wiem. Przydział na całe Normalne życie. No to rzeczy, gdzie nie? byliście Na na te pierwszej buta. zielonej szkole? No ja byłem w Wiśle. W Wiśle pojechaliśmy do Wisły, bo po prostu było tanio i byliśmy w jakimś ośrodku, że nie było tam kompletnie nic. Cały czas padało, więc było super, bo nie musieliśmy wychodzić po prostu z tego pensjonatu, w którym byliśmy. A wiadomo, że dla dzieciaków w takim wieku to jest super, bo o ile była otwarta oczywiście świetlica, w której był jeden telewizor, nie? Więc toczyły się ciągłe walki o pilota. No tak, bo No. wtedy to nie było jak teraz, że masz Netflixa i wszystko. tylko Tak, trzeba telefon, było, wiesz, jeden telefon, przydział telefon do rodzica w tygodniu, nie? I takie rzeczy. Wtedy 3 tygodnie trwało, nie? 3 tygodnie, ja byłem 2 tygodnie, wróciłem tydzień przed. Tyle? Tak, Wow. tak. Właśnie dlatego się zastanawiam, to zielona szkoła jest jedna. Zielona Zielona 3 szkoła i to tygodnie, było bo masz 3 tam tygodnie. lekcje normalnie Tak. prowadzone. Tak. Wycieczki W szkolne ogóle... były jedna zielona szkoła i jeden komers. Na koniec, na koniec chyba tak, 8 tak, klasy. nie no, zielona tak, szkoła to były 3 tygodnie, miałeś tam lekcje. Naprawdę? No oczywiście, dlatego się zastanawiamy, ile można mieć zielonych szkół, to byłoby trochę niepoważne. Ale Mieliśmy po prostu na kilka dni, bo w ramach takiego wypadu raczej, nie wiem, turystyczno-krajoznawczego, nie wiem, ja byłam w Krynicy Morskiej i pojechaliśmy do rezerwatu kormoranów, pooglądać nagie obsrane drzewa i dać się zjeść komarom oraz do Malborga Kiedy się kupił w takim rezerwacie. oraz obejrzeć jakiś zamek krzyżacki. To gdzie wy byliście w tym rezerwacie? Czy on nie był przypadkiem niedaleko od Tczewa? Myślę, że nie wiem jak wiele Nie wiem, jest kto za mandat rezerwatów dostał. kormoranów, ale pamiętam, że zrobiło na mnie duże wrażenie, bo on jest bardzo przerażający, bo tam są takie strzeliste właśnie nagie drzewa, bo to guano kormoranów jest toksyczne i te drzewa umierają. I oni chyba też muszą przesuwać ten rezerwat, bo po prostu jak jest dużo kormoranów, one obsrywają drzewa i niszczą po prostu te płacie lasu. I To trzeba było jakoś tam- przerażające. To powiem Ci, co było przerażające w mojej zielonej szkole i dlaczego wróciłem tydzień wcześniej, ponieważ ja byłem w pokoju właśnie z Pinokiem, tym, o którym wspominaliśmy, który obecnie być może dalej odsiaduje wyrok za zabójstwo, nie? I nigdy nie był normalny, a po prostu no, byłem z nim w jednym pokoju i było to dość intensywny pobyt, że tak powiem, nie? Więc U poprosiłem nas rodziców, też żeby było mnie zabrali. hardkorowo, bo u nas chłopcy urządzili konkurs, kto będzie dłużej mył zęby i Powiem Ci, no, równie przerażające jak bycie z przyszłym nie seryjnym mordercą, ale świrem, po prostu i psychopatą, nie? Ty, ale wiesz, że ten na bank ten sam rezerwat? I przyjechała karetka po tego chłopca, bo się zatruł tą pastą do zębów. Zatruł się pastą do zębów. Tak. No. I musiał go potem tata odbierać. No w Warszawie sami twardziele, nie? Z Zakopanego był bardzo zadowolony z tego powodu. No my kiedyś mieliśmy taki super pomysł w szkole na Pukanie przerwie. żołądka, no. Kolega ukradł ojcu bardzo mocny odświeżacz do ust, nie? I był strasznie piekący, to była jakaś ultra mega pieprzowa mięta. No i mieliśmy zakład, kto więcej razy sobie psiknie w mordę i wytrzyma. Tam rekordziści dobyli do 40, ja gdzieś wymiękłem koło 20 kilku, co i tak nie uchroniło mojego wrażliwego przewodu pokarmowego przed dość brutalnym przeczyszczeniem. I w połowie lekcji po prostu prawie wszyscy chłopcy musieli pójść do domu, tak? Bo wszyscy byliśmy zatruci wręcz tym odświeżaczem do ust, nie? Ale to jakby poparzyło wam usta, czy po prostu piliście to- go i to- mieliście sraczkę? No po prostu myśmy tyle razy psikali do mordy i to połykali, nie? Że no prawdopodobnie był to tak silny jakiś koncentrat substancji, jakiś nie wiem, właśnie alkohol, mięty no. pieprzowej czy czegoś takiego, że no, wywołało to taką reakcję łańcuchową i pamiętam, że
Nauczycielki oczywiście nie powiedzieliśmy nauczycielom, co się stało i że taki był pomysł, tylko nauczyciele wpadli w panikę, że być może jest to początek jakiejś dziwnej epidemii atakującej tylko chłopców, nie? No, ja studiowałam logopedię, ale było to na Wydziale Polonistyki i musieliśmy mieć specjalizację nauczycielską. Jakby to są właśnie jedne z tych rzeczy, które no, nie jesteś w stanie się przygotować na to na studia. Po prostu co, kurde, tym dzieciom strzeli do głowy, że będą na czas myły zęby albo psikały se No dokładnie. do ryja odświeżaczem powietrza. A że Albo teraz jak moja wiemy, mama tak. opowiadała, że na przykład ilu chłopców zmieści się, bo to chyba jest ta choroba, nie? Co chłopcom strzeli do głowy, bo to też jest znowu chłopcy to wymyślili. No, patroluję korytarz na tym podczas przerwy i słyszę jakieś podejrzane krzyki z toalety. No, czy nie wolno wchodzić do toalety, no ale może stało się coś złego, bo krzyki jakby nie ustępują. No to wchodzi pusto, nie? No ale krzyki nadal są wyczuwalne, jakieś kotłowanie zza drzwi kabiny, no to puka. Nagle ucichło wszystko. Tym bardziej niepokojąco, no to otwiera drzwi, patrzy, a tam po prostu tabun małych chłopców z 4. klasy. I tak, Kabel ciążny. Bawią się w pociąg. co wy robicie, nie? A on mówił, że no bo proszę pani, my patrzyliśmy, ile się zmieści na 101 kabinę. Że... Jak bardzo dzieci są kreatywne. Nie, ja zawsze spróbuję znaleźć ten rezerwat, ale... Wiem, właśnie widzę, ale liczę na to, że może jednak do nas wrócisz. Nie, Wycieczki. co, ale chcę wrócić, no, ja byłem na zielonej szkole i nie wiem, czy powinienem o tym mówić. A w której klasie się jeździ w takim razie? Trzecie, nie, Miki? Ale W podstawówki? trzeciej na koniec No. podstawówki i to był jeden taki długi wyjazd, bo tak to były normalnie wycieczki szkolne, A tamte tak, bo 2-3 dzięki temu, że dniowe, jeden nie? nauczyciel jeszcze pojechać, nie? Tak, a no to była zielona szkoła, później na koniec 8 klasy no to był komers, nie, czyli ten taki wypad z tą taką... A komers to nie jest bal? No to jest taki bal, nie, tylko że Na zazwyczaj to są wyjeździe? wyjazdowe, To nie? nie, to u was był wyjazdowy. Bo u nas normalnie w tych szkołach, do których ja chodziłem, akurat w jednej ja chodziłem komers, ale we wszystkich tak było. Mieliśmy stacjonarnie, normalnie w sali. Mój nawet Studniówka datę mama. potrafię powiedzieć, no bo wtedy był koncert Black Sabbath dokładnie obok mojej szkoły. No bo kończyłem tej, która była blisko Spodka de facto. Więc nie, to u nas wiem, kiedy był komers, a zielona szkoła była jedna i no i co, no, bardzo spoko było, nie? Zwyczaj był taki tak naprawdę, że ze Śląska dzieci jeździły nad morze, tak jak i z gór. Było taka promowanie tego, no bo żeby się jodu nawdychali, nie? No i myśmy byli nad morzem i myślę, że to jest wystarczająco dużo informacji, bo działo się tam dużo kompromitujących rzeczy. W trzeciej klasie podstawówki? Tak, ktoś zabarykadował się w pokoju i go później wynosili za ręce i za nogi na przykład. Boże, ten Staszek to szalony człowiek był. Mój kolega miał na przykład 40 i 40,5. Pod 41 podchodził gorączki, więc jechał sobie bezpośrednio na szpital, żeby go ratować. Więc to nie za to, że pan z tą po prostu miał. Siedział w ogóle, a to było zarąbiste, bo jesteś w trzeciej klasie, no i tam sobie nawijamy, tam łóżka piętrowe i nagle ziomek chce zaczyna opowiadać i przychodzi na język niemiecki, nie? Co było dość nietypowe na listów, nie? Dość dużo wulgaryzmów zna po niemiecku, jak się okazało. No i się opowiada, i ja mówię, ale wiecie, no wpływa, a co to opowiadasz? Ja mówię, ty, no, wiesz, on bełkocze, nie? No i mówię, trzeba iść po nauczycielkę, nie? Na któryś tam z nas poszedł, no i dotknęły go, mówię, jejku, jak jest rozpalony i miał 40,5 albo 6 już w tym momencie, no i szpitalnie. Pozdrawiamy Tomku, bo widziałem, że tam żyjesz. Co mu było? No nie wiem, to były lata 90. stary. Co mu było, to mu było. Nie rób Amol scen. dostał i do domu. Tak. Nie rób scen, wrócił następnego ranka, było wszystko gitnie. U mnie były 3 wypadki na zielonej szkole, 2 dziewczyny złamały nogi, zbiegając po schodach po środku, a jeden kolega trafił do szpitala po bolesnym kopnięciu w jądra. I przebywał tam Współczuję całą noc. Nie, to widzisz, no, nie byłem to ja, nie. No ja pamiętam tylko nie wiem tej historii, no mówię, no. Wiem, że hitem tego wyjazdu były piwa bezalkoholowe, bo nic trzecioklasistom nie sprzedawali. Jeden z rekordistów 9 wypił. Co ci mogę powiedzieć? No, to były czasy kolorowe, nie? I te piwa, jak to wiadomo, wtedy nie były w pełni bezalkoholowe. No bo to były te kulery pewnie, nie? Które reklamowały. Nie, to były 90 lata, przecież jestem jeszcze trochę starszy. Ja A no byłem tak. na tym 95, byłem na tym 4. No tak. Te piwo miało 1
1,5, nie? Bezalkoholowe. Co takiego? No to nie były, wtedy nie ekstrahowali tak z tym, no tam po prostu, nie no. To miał więcej niż podpiwek, o, na tej zasadzie, nie? No tak. No co, to był wyjazd, no dzieci chciały jechać, każdy chciał jechać, no to 3 tygodnie laby. Lekcje też były jakoś luźnie prowadzone. Te nie? lekcje w ogóle tam to było dopiero. No więc... No ja pamiętam, że też mieliśmy przez długi czas fatalną pogodę. Dostał ten pomysł tych piwek komuś tam strzelił na głowy bezalkoholowych. O coś nas jeszcze chciałem spytać, bo zaczynasz czytać, a tu głównie ty miałeś prowadzić tę audycję. Co tu znalazłeś za obrazek? Chciałam tylko Wam przeczytać, jak zorganizować wycieczkę już tak na sam koniec, bo może teraz zaczną się Żebyśmy ciepłe wiedzieli, jak trafić do dni. domu. Właśnie. Wiesz, ja miałem uprawnienia młodzieżowego organizatora turystyki. Tak? To jakie są cele? Czekaj, Mamy w życiu jeden cel! No i tam se, nie będę mówił o wulgaryzmach w audycji. Określenie wycieczka jest pojęciem bardzo elastycznym, obejmuje bowiem i niedzielny wyjazd na zieloną trawkę i urlopową wyprawę turystyczną po kraju, czy też za granicę. Co jest podstawowym celem każdej wycieczki w takim razie? Zwiedzanie i poznanie świata, rozwijanie naszych horyzontów myślowych i budowanie socjalistycznej ojczyzny. Bo to w 8 Ja bym troszkę przyziemniej odpowiedział, że żeby wszyscy uczniowie przeżyli. To by dobrze, zapewnienie czynnego wypoczynku po pracy, połączonego z celami poznawczymi oraz rozrywkowo-towarzyskimi. I tutaj właśnie zainteresowały mnie te cele rozrywkowo-towarzyskie i jest to bardzo, bardzo ważne, bo przede wszystkim chodzi o zacieśnienie więzi koleżeńskiej z towarzyszami wspólnych wypraw, połączone z różnymi zabawami i grami, z piosenką przy ognisku i pomocą na szlaku turystycznym. A jeśli chodzi o cele poznawcze i o tą Polskę ludową, to też zwiedzanie cennych ośrodków krajoznawczo-przyrodniczych, folklorystycznych zabytków przeszłości i aktualnych dokonań gospodarczych Polski ludowej. Tego już niestety nie Uchwale zrobię. ojczyzny obywatelu majorze. Tak, ku chwale. Myślę, że powoli będziemy kończyli, bo mało pytań przygotowałaś, jesteśmy zawiedzeni, wiesz? Myślałem, że będzie ich więcej i że nas tłamsisz. Ja już nawet wieczorem się obawiałem, znaczy zastanawiałem się, czy nie wziąć książki o bartnictwie i pszczelarstwie naturalnym, ale mówię, no nie będzie aż tak. Mogę wam za to, bo mieliśmy rozmawiać o wiośnie. Jako ciekawostkę na zakończenie sprzedać coś, co Mikołaja oczywiście zainteresuje, jak skończy na tym telefonie się bawić. A więc, przyjacielu, różne są tradycje topienia marzannym, różne są wersje, jaką była boginką, boginią, złą, dobrą i dlaczego jest na biało, bo jedni twierdzą, że to za ślubiny, a drudzy przypominają, że przecież to był tak naprawdę całun żałobny słowiański, dlatego ląduje w wodzie, ale jako czytałem różne dziwne pozycje, jest jedna moja ulubiona, kiedyś musiałem przygotować takie audycje o Zagłębiu i akurat tak mi się przypomniało to, że Ślązacy mieli bardzo specyficzny zwyczaj żegnania marzanny. Ja go uwielbiam w ogóle, bo on mi się kojarzy z taką sytuacją. No dobra, ale to taka tradycja, weź ziomek, chyba nie musimy mieć wyroków wszyscy od razu, nie? No. Co robiono na niektórych wsiach na Śląsku? Prawie, brano rzeczoną marzannę. I przy okazji wszystkie hasie, czyli śmieci do okolicy, zakradałeś się do ci lubianych sąsiadów, mogłeś im wysypać te hasie, po czym rzucałeś na nie płonącą marzannę. To jest w ogóle stary. I ja to czytałem w jednej z książek o zwyczajach słowiańskich i naprawdę to był jakiś taki mega lokalny zwyczaj, takie po prostu zwyczajne chamstwo i nawet ten badacz pisze, że w ogóle ubrano ludzką złośliwość w zwyczaj. Wiesz co, no stary, rzucasz kolesią płonącą kukłę, nie? To brzmi jakby po prostu marzanną bawił się Ku Klux Klan, nie? Trochę coś wiesz, jak taki mogę spalić sąsiadowi chałupę, bo taki jest zwyczaj. No wspaniałe i powiem ci, wiesz, bo ludzie te dawne zwyczaje lokalne zawsze się z czegoś brały. Tutaj muszę poszukać, ale no pamiętam, że próbowałem znaleźć jakiś źródeł i to były naprawdę małe miejscowości. To jest tak, że dasz radę powiedzieć, dlaczego w Sosnowcu, czy w okolicach Sosnowca i na całym na części Zagłębia, teraz widzisz, źle mówię, i na części Zagłębia, jak się wynosi trumnę, to się stuka nią, nie wiem, czy to wiecie o tym, że stuka się o próg i stuka się o ramy Tak samo drzwi. na Podlasiu. Tak, bo to jest wiejski zwyczaj żegnania się, no nie? I on właśnie też przeszedł do tych okolic. I oni wszyscy, każdy ten region ma jakiś zwyczaj, ale naprawdę czytałem wiele pozycji poświęconych lokalnym, zwyczajom śląskim, lokalnym i tylko raz napotkałem się na tym, że mamy świetny plan. Podpalimy marzannę i wrzucimy ją sąsiadowi na chatę razem ze śmieciami. Nie? A z tą trumną i tym progiem to też jest magiczna funkcja progu domu, który miał właśnie oddzielać ten świat zewnętrzny od domowego. Pod progiem na przykład też często jak dziecko zmarło, to przy porodzie to zakopywało się właśnie tam te szczątki i jakby tutaj z tą trumną też chodziło o to, żeby ten zmarły
nie wrócił z powrotem do tego naszego świata. Łożysko też zakopywano tam na przykład. Spoko, że z fajnej tradycji śląskiej. Zjeść, nie? Jak zgłodniejesz, no. Ja to jakąś zabawną tradycję, a ty jak zwykle wszystkich uśmiercasz. My to po prostu chcieliśmy tylko sąsiadowi dom spalić, wiesz? Bez żadnej Nie, no dodatkowej tak. ideologii. No. Cóż, bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście. Pawła pozdrawiamy zdalnie, zaocznie i w ogóle i mam nadzieję, że spotkamy się za te 3 miesiące i jeszcze. Choć nie liczyłbym na to. No nie, możemy spróbować wcześniej, ale widzę, że nam to wychodzi jak komuś w deszcz. To co, no to Mikołaju, 3 słowa pożegnania. Dziękuję bardzo, do widzenia. 4 to były. Zuza, ty możesz więcej, bo... Nie Powiedział, zdawałaś, nie liczyć. nie, bo nie zdawałaś matematyki, no nie powiedziałem takich złośliwych rzeczy, że ty sama sobie dorabiasz teraz. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle była to miła przygoda i do następnej razy. Przygoda każdej chwili szkoda. No myślałem, że wam też będzie szkoda tej Tak chwili jest. beze mnie i do następnej razy.